Zapnijcie pasy, bo to, co dzisiaj zobaczycie, to brzmi jak scenariusz z filmu na Netflixie. 11-letnia dziewczynka z Wielkiej Brytanii zaczyna rozjeżdżać arcymistrzów. Najpierw pokonała GM'a z rankingiem 2628, a kilka dni później rozprawiła się z kolejnym arcymistrzem na mistrzostwach Wielkiej Brytanii. I to wszystko mając zaledwie 11 lat. Zobaczcie sami, co ona wyprawia. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Ta dziewczynka ma tylko 11 lat. Jej przeciwnik Ahmed Gassi jest arcymistrzem z rankingiem 2494. 4 sierpnia 2006 roku w czwartej rundzie Mistrzostw Wielkiej Brytanii w Coventry Bodhana Sivanandan usiadła naprzeciwko niego czarnymi figurami. Zrobiła coś, czego raczej nikt się nie spodziewał. Pokonała arcymistrza. Ale to nie był zwykły, przypadkowy błąd przeciwnika. Nie, nie, nie. To była całkiem niezła, konsekwentna, silna, bym powiedział wręcz, gra młodej zawodniczki. Bodhana rozegrała tę partię w sposób, który wprawił świat szachowy w ogromne wrażenie. The Guardian poszedł nawet o krok dalej i nazwał jej zwycięstwo żeńskim odpowiednikiem słynnej partii Bobbiego Fischera Game of the Century. Później ta partia została wybrana najlepszą partią całych mistrzostw Wielkiej Brytanii. Partia zaczęła się standardowo posunięciem skoczek F3, D5, G3. Będzie tutaj obrona Grimfelda, więc myślę, że to jest bardzo znana teoretycznie pozycja, więc idziemy tutaj szybciutko. I biały tutaj wykonuje posunięcie A4. No powiedziałbym, że to jest mniej popularna kontynuacja, ale wciąż możliwa. Nie widzę tutaj jakiegoś logicznego uzasadnienia, żeby w ten sposób grać białymi, ale pozycja jest na tyle spokojna, że biały z drugiej strony może sobie pozwalać na takie rzeczy. Zawodniczka grająca czarnymi odpowiedziała posunięciem A5 i nastąpiło CD. No powiedziałbym, że jak na to, że arcymistrz, który gra białymi, chciałby wygrywać taką partię, to wybór wymiany na D5 raczej nie jest najlepszym sposobem na wygrywanie, ale być może chciał przejść do takiej symetrycznej pozycji, aby pokonać przeciwniczkę doświadczeniem. No niestety to się nie uda, ale zaraz zobaczymy dlaczego. Nastąpiło hetman B3, no biały rozwija figury, skoczek C6, skoczek C3, skoczek B4. Oczywiście mamy już wykorzystanie tutaj pola B4, które pionek A5 zagwarantował. Goniec F4. Wydaje się, że to są wszystko normalne posunięcia. Rzeczywiście nic się tutaj nadzwyczajnego nie dzieje. Wręcz zaraz powstanie takie lustro typowe, w którym jedna ze stron musi zaraz coś zmienić. Goniec F5, skoczek B5 i po hetman B6 mamy wspomniane lustro, czyli wszystkie figury z jednej i z drugiej strony docelowo wykonały te same posunięcia. Wieża AC1, wieża AC8 i tutaj zaczyna się jakaś zmiana po stronie zawodniczki grającej czarnymi, czyli mamy posunięcie goniec C2 i to jest takie typowe zagranie, kiedy chcemy odrzucić przeciwnika na gorszą pozycję, a teraz goniec robi swoje, czyli idzie na takie docelowe pole, w tym przypadku pole E4. No ten goniec na E4 stoi całkiem nieźle, to jest takie typowe zachowanie gońca w takich sytuacjach, żeby związać skoczka i gońca, na wypadek gdyby ten skoczek chciał gdzieś odejść, to gońca sobie możemy na przykład wymienić na polu G2 i jest to taka wymiana łagodząca pozycję, tak bym to nazwał. No biały tak jakby chciał zrobić to samo, ale tutaj też postanowił za chwileczkę zmienić koncepcję i wykorzystać motyw przesłony linii, czyli goniec przesłania linię C i w tym momencie biały chciał zrobić bardzo sprytne zagranie, czyli wieża C3 i prawdopodobnie wprowadzić drugą wieżę na C1. Ale okazuje się, że wieża C3 dobrze wygląda tylko na papierze, dlatego że niestety dla białego ta wieża będzie podchodziła tutaj pod wejście skoczka na E4 i tutaj bardzo ładnie zawodniczka grająca czarnymi dostrzegła tę możliwość, czyli goniec wycofał się na F5, żeby zrobić tutaj miejsce skoczkowi na E4, który z tempem wejdzie i
no po prostu będzie bardzo dobrze tutaj funkcjonował. Kto wie, czy też ten goniec w przyszłości nie przyda się właśnie do takich motywów, że zaatakujemy skoczka i tu będą problemy z tymi figurami. Także widzimy, że tutaj już są pierwsze oznaki tego, że białe tracą powoli kontrolę nad tą pozycją. No biały dostrzegł prawdopodobnie to, że goniec może mieć wkrótce na C7 większe problemy, więc zagrał goniec E5 i po skoczek E4 wieża wróciła na C1 i tutaj myślę, że to jest idealny moment przejęcia pozycji, ponieważ już tutaj całkowicie traci biały nad nią kontrolę. Nastąpiło goniec H6, czyli tutaj już bardzo trudne decyzje są w walce o linię C, co robić z tą wieżą na C1. Widzimy, że jeżeli biały wybije na C8 i wprowadzi nam wieżę, to walka o linię C zostanie wygrana i problemy białego będą się pogłębiać. No, biały nie chciał wobec tego tak prosto odpuścić linii C, ale przez to miał kolejną wadę w tej pozycji, bo zagrał goniec F4 i tak naprawdę po wybiciu na F4 GF mimo wszystko ten król już się trochę osłabia i cała struktura przeciwnika również. Prawdopodobnie tutaj myślał, że ten pionek, który kiedyś zagra na E3, wszystkie problemy rozwiąże, ale problemy są już większe niż mogłoby się wydawać, dlatego że teraz idzie hetman E6, no i biały już ma pierwszy problem, który jest ciężki do rozwiązania. Wisi pionek na H3 i teraz naturalny król H2, który broniłby tego pionka, nie jest dobrym ruchem, ponieważ po wieża C1 i skoczek F2 leci pionek na F2, no i jeszcze kolejne problemy z kolejnymi pionkami na H3 i E2 pozostaje. Wróćmy do partii, a więc po hetman E6 nie nastąpiło król H2, tylko biały, widząc, że nie ma króla H2, postanowił zostawić swoją wieżę na F1 i oddać linię C, a więc zagrał posunięcie wieża bije C8, wieża C8 i król H2, no ale wspomniana wada jest jeszcze chyba większa niż strata pionka, ponieważ teraz po wieża C2, no już widzimy, że pozycja białego jest katastrofalna. Są kolejne słabości na E2, na H3, na F4, być może na B2 pionek też poleci, jeżeli hetman go nie będzie pilnował. No i tu już widzimy, że praktycznie pozycja jest nie do obrony, dlatego że no, biały decyduje się na oddanie któregoś z pionków. Gra posunięcie wieża E1 i po konie F2 już jest pionek więcej, ale dalej problemy białego nie kończą się na tym, ponieważ słabości pozostają. Skoczek G5, no hetman sobie spokojnie odszedł na F6, hetman E3 i po prostu powrót skoczka na E4 nastąpił. No tutaj nie zagrał biały bicia. W sumie nie wiadomo czemu, ale można by było się tutaj temu przyjrzeć. Podejrzewam, że teraz po prostu byłoby jakieś odbicie i gdyby biały się połasił na kolejnego pionka, na E4, no to tutaj bardzo nieprzyjemnie wygląda taki motyw związania, że ten goniec nie wiadomo czy nie zginie. Jest na to duża szansa. Jeżeli nawet nie zginie, to wisi zaraz pionek na B2, a związanie w sumie nie jest proste do rozwiązania. No i pewnie dlatego nie chciał tutaj bić na E4 w tej pozycji zawodnik grający białymi. Wobec tego zagrał tą wieżę C1, którą tutaj widzieliśmy wcześniej i po biciu na B2, no znowu można powiedzieć, że już dwa pionki więcej są, więc jak nie będzie bił na E4, to gładko to przegra. No więc zbił na E4 i tutaj też nie bił tego skoczkiem z tych samych powodów, co wcześniej. Prawdopodobnie ten ruch hetman E6 będzie znowu zbyt nieprzyjemny, więc tu już widzimy taki akt desperacji, chyba nie wiedział już co ma robić biały, zagrał wieża C5, tu jeszcze wjazd skoczka na D3, też bardzo nieprzyjemny wjazd nastąpił, skoczek zbił na E4, goniec E4, tu jeszcze w związku z tym, że wisi wieża, to biały wykorzystał wtrącone posunięcie wieża C8, król G7, hetman E4 i po konie F4, no już jest kompletny rozjazd, jeszcze skończyło się taką prostą, ale przyjemną kombinacją, skoczek bije E2. Z uwagi na to, że po skoczek E2, hetman F2, czarne prosto wygrywają, no biały już stwierdził, że kontynuacja tej pozycji to tylko pogrążanie się i poddał tę partię. Jeżeli pomyślałeś, że ta dziewczynka w tej partii, którą przed chwilą widziałeś, miała farta, albo to był jednorazowy wybryk, albo że temu arcymistrzowi coś nie wyszło, a tak naprawdę ona nie jest taka dobra, to zobacz na to. Jej przeciwnikiem w lipcu, nie tak dużo wcześniej, był nie kto inny jak arcymistrz Mauricji. Mauricji kilka lat temu był mistrzem świata do lat 20. Dzisiaj miał ranking, no w zasadzie nie dzisiaj, tylko w tej partii 2628.
Wszystko wydawało się, że zmierza ku dobremu kierunkowi, że Mauricji ma przewagę, że kontroluje sytuację i rzeczywiście do tego momentu partia wyglądała dobrze. Wystarczyło czarnymi w tym momencie zagrać jakieś posunięcie goniec D4, podciągnąć sobie pionka na H5, może pionka na F5, no generalnie grać jakieś spokojne wzmacnianie pozycji. Może też goniec G7 z tym samym planem, tak? Niekoniecznie musi iść na D4. Natomiast spokojna budowa przewagi. To jest to, co czarny powinien tu robić. Natomiast Mauricji zagrał w tej pozycji totalnie niezrozumiałe posunięcie. Być może jego ideą było to, żeby przemanewrować hetmana na C6, żeby zaatakować króla, ale Mauricji zapomniał, słuchajcie, o jednej rzeczy. Ten skoczek jest w pułapce. I teraz mamy genialną kontrę. Tutaj dziewczynka 11-letnia poczuła krew jak rekin i po prostu już mu nie dała żyć w tej pozycji, bo wykorzystała jego błąd totalnie i zagrała właśnie posunięcie B4. I teraz skoczek jest w fatalnej pułapce, dlatego że jeżeli zagra teraz Mauricji szacha na C6, to nadal ten skoczek ma problemy. On w zasadzie, żeby nie zginąć, to musiałby zbić na A4. No i teraz jeżeli będzie coś takiego, to po koń A4 wisi goniec na F6, a jeżeli sam ten goniec zbije na B2, to chociażby po odbiciu skoczka na B2 białe zostaną z figurą więcej. No więc jeżeli to cofniemy, widzimy, że już szach na C6 nie miał sensu, więc Mauricji zdecydował się na bicie hetmanem na B4. Ale to również będzie miało swoje negatywne konsekwencje, ponieważ widzimy, że ten hetman stoi pod motywami taktycznymi. Nastąpiło koń D5. I teraz uwaga, jeżeli nastąpi hetman E1, to po wtrąceniu skoczek F6 z szachem nastąpi później odbicie na E1 i białe znowu zostaną z figurą więcej. No nawet tu jeszcze chyba z szachem wieża po drodze poleciałaby na D7, więc jeszcze więcej materiału tak naprawdę białe by zdobyły, bo teraz gdzie ten król nie odejdzie, to podchodzi pod szacha jeszcze kolejnego i białe zostaną wręcz z wieżą więcej w tym całym wariancie. Więc tutaj oczywiście bicie na 1 to tragedia, dlatego czarny poświęcił już hetmana na B2, wieża B2, goniec B2, skoczek B6. No ale widzimy, że strata hetmana to jest tylko jeden z problemów czarnego. Drugim problemem jest słaby król, a nie ma hetmana już na szachownicy czarnego, więc pozycja jest przegrana i szybciutko zobaczmy, wieża C7, hetman B4 nastąpiło, goniec G7, hetman G4, ważny pionek poleciał, skoczek D7, czyli tu widzimy, że czarny próbował trochę grać pod taką twierdzę, że dobra, wymienię sobie skoczki i później może utrzymam tę pozycję. Natomiast zobaczcie, jak dojrzale ta 11-letnia mistrzyni międzynarodowa gra w tej partii. Nie wymienia tych figur, unika tej wymiany. Skoczek idzie na C4, skoczek F6, hetman E2, czyli tak jakby strategicznie wiedziała, że ta wymiana by jej nie pomogła i miała rację. Skoczek D5, czyli widzimy, że tutaj czarny, no skoro nie wymieniły się skoczki, to szuka dobrych pozycji dla swoich figur. Skoczek D6 nastąpiło, skoczek przemanewrował się na E4 i teraz czarny wpadł w pułapkę tych wymian, ponieważ znowu chciał zastosować wspomnianą wcześniej strategię i wymienić te skoczki i to doprowadziło do końca partii, dlatego że po koń C3, goniec C3 i hetman C4 czarne się poddały. Dlaczego się poddały? Bo żeby teraz uniknąć albo straty gońca na C3, albo straty wieży po hetman C8, no już musiałby tu zagrać prawdopodobnie Mauricji goniec F6 i po hetman C8 zasłonić się wieżą, a to z kolei powodowało, że ta pozycja no już jest jedną wielką katastrofą. No i tutaj już Mauricji zdawał sobie sprawę, że pozycja jest przegrana, postanowił się poddać dokładnie po ruchu hetman C4. Co ciekawe, kilka dni później po tej pierwszej partii, którą pokazywałem, Bothana została najmłodszą w historii mistrzynią Wielkiej Brytanii. A co ty sądzisz o tej zawodniczce? Czy ma szansę stać się jeszcze lepszą niż legendarna Judith Polgar? Koniecznie daj znać w komentarzu. Do usłyszenia.